Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy bardzo prostą, domową wędlinę. Domowa kiełbasa z łopatki wieprzowej jest bardzo prosta do przygotowania. Jest to bardzo smaczna wędlina, którą przygotujemy bez użycia wędzarni. Tak przygotowana kiełbasa przypomina smakiem i konsystencją kiełbasę żywiecką. Składniki do przygotowania kiełbasy: 1 kg łopatki wieprzowej, 9 g soli peklującej, 9 g soli kuchennej, 1 łyżeczka cukru, 2-3 g pieprzu, 2-3 g czosnku suszonego, 1 g startej gałki muszkatołowej i 60 ml wody. Będą mi też potrzebne osłonki, 2 kawałki o długości około 30 cm. Moje osłonki dadzą kiełbasę o średnicy około 65 mm. Będą jeszcze potrzebne sznureczki bawełniane do związania osłonek. Osłonki trzeba zmoczyć w wodzie, żeby były wilgotne i miękkie. Z łopatki wycinam kawałki mięsa chudego i oddzielnie układam kawałki tłuste i ładne, chude kawałki mięsa. Mięso mam już podzielone na dwa rodzaje, chude i tłuste. Z mięsa chudego odcięłam również fragmenty z tkanką łączną, ponieważ ona by była dosyć twarda w kiełbasie i trzeba ją po prostu zemleć na sitku razem z tłustymi fragmentami. Mięso tłuste i kawałki z tkanką łączną będę mielić na sitku o średnicy 8 mm, natomiast chude mięso będę mielić na szarpaku. Jeżeli nie macie szarpaka, można chude mięso drobno pokroić. Najpierw w cienkie paseczki, a następnie w poprzek na krótkie kawałki. I w ten sposób mamy mięso przygotowane do kiełbasy bez szarpaka. Mięso mam już zmielone. Przekładam mięso do miski. Mieszam sól kuchenną i peklującą z cukrem i dodaję do mięsa. Dodaję około 2 g pieprzu. Można użyć pieprzu grubo mielonego. Około 2 g czosnku suszonego wsypuję do wody. Dodaję 1 g startej gałki muszkatołowej. To jest tak około 1/4 łyżeczki. Mieszam całość i wlewam do mięsa. Wyrabiam dokładnie mięso, żeby rozluźnić włókna. Po kilku minutach mięso wchłonęło wodę, masa zrobiła się gęściejsza i lepka, widać ciągnące się włókna mięsa. Teraz mogę już napełniać osłonki. Do napełniania osłonek przyda się kawałek sztywniejszej rurki. Ja mam fragment butelki po kefirze. Dzięki tej rurce będzie łatwiej napełniać osłonki. Mokrą osłonkę zwijam jak skarpetkę i wkładam rurkę. Porcjami wkładam mięso do osłonki i ubijam poniżej kawałka butelki. Staram się zostawić jak najmniej powietrza w osłonce. W miarę napełniania rurkę stopniowo przesuwam do góry.
Mięso dzielę mniej więcej po połowie na 2 kiełbaski. Napełnione kiełbaski związuję sznurkiem. Wilgotny sznurek bawełniany nie rozsuwa się w czasie wiązania. Tak przygotowane kiełbaski zostawiam na 24 godziny w lodówce. Następnego dnia kiełbasę mogę poddać obróbce termicznej. Kiełbasy są ładnie zapeklowane, mięso zrobiło się bardziej zwarte. W mięso wbijam termometr, tak żeby punkt pomiaru temperatury był w środku batona. Mięso będę podgrzewała w temperaturze 90 stopni Celsjusza do momentu, aż temperatura w środku kiełbasy będzie wynosić 68 stopni Celsjusza. Przekładam na kratkę. Zostawiam między nimi odstęp, żeby powietrze mogło je otaczać ze wszystkich stron. Ja moje kiełbasy będę przygotowywać we frytkownicy beztłuszczowej. Po około 2 godzinach temperatura wewnątrz kiełbasek wynosi 68 stopni Celsjusza. Zostawiam wędlinę do wystudzenia, a następnie wstawiam do lodówki na całą noc, żeby kiełbasa dobrze stężała. Następnego dnia kiełbasa już zastygła. Osłonki białkowe są bardzo wygodne, bo w czasie studzenia lekko się kurczą i ściskają mięso. Ja miałam 1200 g łopatki. Z tej ilości mięsa wyszło mi 1040 g gotowego wyrobu. Przetniemy i zobaczymy, jak wygląda kiełbasa w środku. Wewnątrz kiełbasa wygląda tak. Mięso bardzo ładnie związało i nie rozpada się. Z łatwością można pokroić wędlinę na cieniutkie plasterki. Skórka bardzo ładnie odchodzi od mięsa. Bardzo smaczna wędlina na kanapki. Pyszna, domowa kiełbasa jest już gotowa do podania. Taka wędlina nie wymaga dużo pracy i z łatwością można ją przygotować nawet w gorącym okresie przedświątecznym. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.